Starożytni Egipcjanie wydają nam się być ludźmi skoncentrowanymi na śmierci. Tymczasem to właśnie na życiu skoncentrowani byli najbardziej, również na życiu po śmierci. Wierzyli oni bowiem, że dusza ludzka może uzyskać status nieśmiertelnej, jednakże należało spełnić najpierw szereg warunków. Starożytny Egipcjanin musiał przygotować sobie odpowiedni grobowiec, musiał odpowiednio go wyposażyć. Ważne było również zachowanie ciała, w związku z tym praktykowano mumifikację. Zmarłego zaopatrywano w szereg przedmiotów, które miały ułatwić, a w niektórych przypadkach nawet umożliwić przejście w zaświaty i dalszą w nim egzystencję. Były to na przykład amulety, figurki uszepti, papirusy z zaklęciami. Jednym z takich przedmiotów była również Księga Umarłych. Księga Umarłych to zbiór zaklęć i formuł religijnych, które skierowane były do duszy zmarłego lub przez nią wypowiadanych, a którym towarzyszą barwne ilustracje zwane winietami. Księga Umarłych przygotowana dla piastunki Bakaj datowana jest na rok około 1350 przed naszą erą. Trafił do nas w 1919 roku. Papirus Bakaj jest rzadkim przykładem Księgi Umarłych spisanej dla kobiety. Zazwyczaj imię żony umieszczane było w Księdze Umarłych przygotowanej dla jej małżonka. Tutaj Bakaj występuje sama. Być może Bakaj miała tak wysoką pozycję społeczną, że mogła sobie pozwolić na swój własny papirus. Niewiele wiemy o samej Bakaj, poza tym, co zostało zapisane w przygotowanym dla niej papirusie Księgi Umarłych, mianowicie to, że była ona piastunką. Tak jak każda Księga Umarłych, tak i Księga Umarłych przygotowana dla Bakaj zawiera szereg informacji, które pozwalały duszy zmarłego pokonać bezpiecznie drogę w zaświaty. Były to wiadomości o topografii państwa Ozyrysa, zaklęcia pozwalające uniknąć niebezpieczeństw czyhających na duszę zmarłego w trakcie przemierzania drogi do państwa umarłych, imiona strażników bram zaświatowych, których wypowiedzenie było niezbędnym warunkiem, aby taką bramę przekroczyć, oraz opis sądu Ozyrysa i opis pola trzcin, czyli egipskiego odpowiednika raju. O wy, którzy wprowadzacie dusze doskonałe do domu Ozyrysa, wprowadźcie duszę moją razem z wami do domu Ozyrysa, aby widziała, jak wy widzicie, aby stanęła, jak wy stoicie, aby spoczęła, jak wy spoczywacie, aby słyszała, jak wy słyszycie. O wy, którzy rozdzielacie chleb i piwo duszom trwającym w domu Ozyrysa, dajcie i mnie chleb i piwo w obu porach posiłków. Dajcie je duszy mojej razem z wami. W starożytnym Egipcie wierzono, że przemiany duszy w istoty żyjące w zaświatach pozwalały uzyskać moce posiadane przez te istoty i wykorzystać je w drodze w zaświaty. Przykładem takiego zaklęcia jest na przykład zaklęcie, które mówi o tym, że Bakaj po przemianie w jaskółkę zanosi wieści o zwycięstwie Horusa nad Setem mieszkańcom zaświatów i dzięki temu ma ułatwione wejście do państwa Ozyrysa. Jestem więc jaskółką i jestem więc jaskółką. Jestem więc skorpionem, samicą, córką Re. Przebywam na wyspie płomienistej. Przybyłam z poselstwem. Przyszłam z wiadomością. Otwórzcie mi, abym powiedziała, co zobaczyłam. Horus jest dowódcą statku, dano mu tron ojca jego. Set zaś, syn Nut, jest związany tym samym sznurem, który dla niego przygotował.
Kolejny z rozdziałów, rozdział 99, zawiera zaklęcie, które pozwala Bakaj uzyskać moce nad łodzią, którą przepływa do państwa umarłych. Niech mi będzie przyniesiona łódź, niech mi będzie zawiązana lina, abym odejść stąd mogła. Kraina to bowiem nieszczęśliwa i gwiazdy w niej upadły i obróciły się na twarze swoje, a nie znalazły pomocy, aby się podniosły. Ścieśniła się bowiem droga wskutek języka Re. Jednym z ważniejszych zaklęć zawartych w Księdze Umarłych jest rozdział 30b. Rozdział ten zawiera zaklęcie skierowane do serca Bakaj, aby nie wystąpiło przeciwko niej na sądzie umarłych. Rozdziałowi temu towarzyszy winieta przedstawiająca ważenie serca. Przedstawia ona boga Tota, który delikatnie podtrzymuje szalkę wagi z sercem zmarłego, a wszystkiemu temu przygląda się siedzący na tronie Ozyrys. Ważne jest, aby w trakcie ważenia szalki wagi pozostawały w równowadze, bo tylko to gwarantowało zmarłemu wejście do państwa umarłych. W trakcie ważenia serca odbywał się sąd Ozyrysa, w trakcie którego zmarły odbywał tak zwaną spowiedź negatywną, to znaczy wymieniał wszystkie te uczynki, których nie popełnił. W związku z tym mógł liczyć na to, że sędziowie w liczbie 42 pod przewodnictwem Ozyrysa przyjmą jego spowiedź i zezwolą mu na wejście do państwa umarłych. Serce z matki mojej, serce z matki mojej, serce moje z przemian moich nie stań przeciwko mnie jako świadek. Nie zwróć się przeciwko mnie wobec zgromadzenia bogów. Nie czyń nieprzyjaźni przeciwko mnie w obecności strażnika wagi. Jeden z kolejnych ważnych rozdziałów to rozdział 23 oraz towarzysząca mu winieta, które nawiązują do tak zwanego ceremoniału otwarcia ust. Chodzi tutaj o to, że aby spożywać pokarmy, aby móc mówić, aby móc spożywać napoje złożone przez celebrujących kult zmarłych członków rodziny bądź też kapłanów, Bakaj musiała mieć taką możliwość. Dlatego też ważne było, aby przeprowadzić ceremonię otwarcia ust zmarłego, żeby mógł on z tego wszystkiego w zaświatach korzystać. Przez ptacha otwarte będą usta moje, przez Boga miasta mego zdjęte więzy moje. Niechaj przybędzie więc Tot zbrojny w słowa czarodziejskie i zdejmie nimi więzy Seta krępujące usta moje. Niech mi zwróci Atum dłonie, niech powaleni będą ci, którzy pełnią straż. Niech mi dane będą usta moje, niech otwarte będą usta moje przez ptacha, tym jego dłutem z miedzi, którym otworzył usta bogów. Księga Umarłych była z jednej strony rodzajem przewodnika dla duszy udającej się w zaświaty. Była też rodzajem wsparcia dla takiej duszy, która dzięki temu mogła w spokojny i bezpieczny sposób przebyć drogę w zaświaty, a następnie cieszyć się życiem wiecznym na polach Ozyrysa.